Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szok. Inflacja w Polsce. Co się z nią dzieje? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Szok. Inflacja w Polsce. Co się z nią dzieje? Dla nas na krajowym podwórku najważniejsze były dzisiejsze dane o inflacji CPI konsumenckiej za grudzień, dane wstępne, i okazało się, że inflacja zaskoczyła skrajnych optymistów, ponieważ zobaczmy, jaka była rozbieżność między danymi, które się pojawiły na poziomie 16,6%, a prognozami. Ta najbardziej optymistyczna prognoza była na poziomie 17%, co potwierdza tylko, że zjawisko zwane dezinflacją, o którym opowiadałem zwłaszcza wczoraj w materiale, dokładnie 20 godzin temu, zachęcam do tego, żeby się zaznajomić, ma miejsce także w Polsce. To zjawisko, które obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza teraz w Europie Zachodniej, dociera do Polski i szczyt inflacji prawdopodobnie został już osiągnięty. Miał miejsce w październiku, w listopadzie, no i oczywiście teraz to zjawisko będzie się kumulowało, narastało, ponieważ z samego efektu bazu będziemy świadkami, że z każdym kolejnym miesiącem będziemy świadkami coraz niższych poziomów inflacyjnych, no oczywiście z wyłączeniem tego okresu teraz właśnie w pierwszym kwartale, kiedy zmiany cen administracyjnych mogą troszeczkę zaburzyć tą trajektorię, ale jak za chwilę Państwu pokażę na wykresach, nie ma to większego znaczenia. Rynek już wie, że szczyt inflacji w Polsce powstał i po to się teraz pozycjonuje. Jaka jest dekompozycja tego czynnika inflacyjnego? Dlaczego tak inflacja bardzo wyraźnie spadła? Potaniały ceny opału. Tutaj spadki o 20 do 30% w ujęciu miesięcznym stały się faktem. Generalnie subindeks energetyczny bardzo wyraźnie potaniał. Paliwa także kontrybuowały negatywnie, żywność nawet kontrybuowała negatywnie. I ta inflacja core być może jeszcze troszeczkę nas tutaj denerwuje, bo rośnie, ale prędzej czy później i inflacja core zacznie nas tutaj cieszyć, ponieważ będzie wyraźnie spadała. Widzimy na wykresie bardzo wyraźnie, jak zachowują się te poszczególne komponenty i co jest dla nas istotne. I teraz już wróćmy do odpowiedzi na to pytanie, co się dzieje z polską inflacją, dlaczego to zjawisko się teraz dzieje. Jeszcze raz odsyłam do tego wczorajszego popołudniowego materiału i oczywiście dlaczego inwestorzy wierzą, że szczyt inflacji w Polsce właśnie powstał w czwartym kwartale 2022 roku. Dlaczego nie czekają na ten szczyt, który ma być według bardzo wielu uczestników rynku ustanowiony w pierwszym kwartale 2023 roku. Dlaczego rynek nie wierzy? Odpowiedzią na to pytanie jest zachowanie polskich obligacji. Polskie obligacje runęły wprost na rentownościach, czyli wystąpiło potężne, gigantyczne kupno polskich obligacji. Rentowność spadła i to wyraźnie poniżej tej średniej dwustosesyjnej, co widać na następnym wykresie, czyli polskie obligacje wchodzą w kolejną fazę aprecjacji i kupna. I to jest odpowiedź na pytanie, co się teraz dzieje na polskich obligacjach, że one wierzą, że szczyt inflacji faktycznie miał miejsce w czwartym kwartale 2022 roku, że szczyt inflacji w Polsce został już osiągnięty, a jakiekolwiek tutaj perturbacje związane ze zmianą cen administracyjnych nie będą miały większego skutku i wpływu na to, co się teraz dzieje na inflacji, że inwestorzy już parkują swoje kapitały, swoje miliony, miliardy euro, złotych, funtów brytyjskich czy amerykańskich dolarów w to, że szczyt inflacji w Polsce powstał. To jest właśnie zachowanie polskich obligacji. Warto zwrócić uwagę też, moim zdaniem, jak bardzo ładnie polskie obligacje, tworząc swoje apogeum, swój szczyt rentowności, wyznaczyły wprost perfekcyjnie szczyt inflacji w naszym kraju. Tutaj ta zbieżność jest bardzo ładna. Ja osobiście byłem zachwycony, kiedy zobaczyłem tą trajektorię i te porównanie zachowań rentowności polskich obligacji z zachowaniem polskiej inflacji. Więc jeżeli teraz rentowności dalej spadają, to jest także sygnał dla rynku, że nie boi się potencjalnych sztucznych podwyżek inflacji na samym początku 2023 roku, że wierzy już w to, że będziemy spadać
na inflacji w kolejnych miesiącach i kwartałach szybciej nawet nie zakładają optymistyczne prognozy, a w tym poprzednim wczorajszym materiale przypominam, że prognoza jednego z czołowych polskich ekonomistów mówi, że na koniec tego roku inflacja spadnie nawet poniżej poziomu 6%. I oczywiście wczoraj wydawało się to scenariusz optymistyczny, a dzisiaj po tych danych, które poznaliśmy za grudzień, wydaje się, że to już jest scenariusz realistyczny. I oczywiście będziemy także to ściśle monitorować. Zobaczymy, jak się dzisiaj prezes Glapiński, bo nagrywam ten materiał przed godziną 15, odniesie się do tych danych makroekonomicznych. Oczywiście zobaczymy, jakie będą prognozy Narodowego Banku Polskiego, no i oczywiście, co się dalej wydarzy. Ale jeszcze chciałbym zwrócić na coś szczególnego uwagę w zachowaniu polskich obligacji. Kiedy mieliśmy letnią falę korekty na polskich obligacjach, to ten spadek od swojego szczytu wyniósł 31,5%. I teraz także rentowności spadają. I ten poziom 31,5% cofnięcia, czyli taka sama długość fali wystąpi, jeżeli rentowności sięgną poziomu 5,90. No i być może wkrótce będziemy świadkami spadku poniżej poziomu 6% i będziemy testować rejon 5,90. No i oczywiście może się to okazać następne wsparcie z tego poziomu. Tutaj może się rynek troszeczkę zatrzymać, natomiast moim zdaniem spadek rentowności pod średnią 200-sesyjną jednoznacznie sygnalizuje, że te dane, które dzisiaj poznaliśmy, obrazują inwestorom, że szczyt inflacji w Polsce stał się faktem. Parkowane są miliony, miliardy dolarów w polskie obligacje, licząc na to, że ta inflacja w następnych miesiącach i kwartałach da dodatnią stopę zwrotu na zachowaniu cen obligacji, że warto spekulować teraz na polskich obligacjach. No i oczywiście zachowanie rynku to jednoznacznie wskazuje, a gdy zobaczymy, jak zachowuje się polski ETF na całą polską krzywą dochodowości, to widzimy, że powstaje formacja podwójne dno i ona także zapowiada, że w kolejnych miesiącach, kwartałach będziemy świadkami hossy na polskich obligacjach, że wzrosty będą bardzo wyraźne i że przed nami okres bardzo sprzyjający właśnie wzrostom cen obligacji, czyli spadkom rentowności. W oczekiwaniu na to, a na następnym wykresie jest odpowiedź na pytanie dlaczego. Ponieważ te dane, które dzisiaj poznaliśmy, doprowadziły do naprawdę małej rewolucji na wycenie przyszłości polskich stóp procentowych. Wykres, który teraz jest w tle, pokazuje, jak rynek własnymi pieniędzmi, tymi milionami, miliardami euro, dolarów, funtów brytyjskich itd., obstawia, co się stanie z polskimi stopami procentowymi. Stawki w KFRA na koniec tego roku sygnalizują nam już co najmniej 3 obniżki stóp procentowych, a to jest naprawdę znacząca wartość i oczywiście bardzo cieszy tych wszystkich, którzy mają kredyty hipoteczne i oczywiście zachęca do tego, żeby wieścić, że będziemy świadkami przyspieszenia początku cyklu obniżek stóp procentowych. Dane jednoznacznie sygnalizują i wskazują właśnie, że w okolicach wyborów w Polsce na jesieni będziemy rozpoczynać cykl obniżek stóp procentowych. To może być bardzo, ale to bardzo dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy czekają na ulgę w postaci spadku stóp procentowych. Na te dane nie reaguje rynek złotego, ponieważ on czeka na wydarzenia na euro-dolarze po danych z rynku pracy, które pojawiają się dzisiaj i pojawią się przede wszystkim jutro o godzinie 14:30, dlatego tutaj rynek na razie jest spokojny, a presję cały czas na ryzyko na polskie aktywa widać na giełdzie papierów wartościowych. Indeks WIG20 zbliża się już do poziomu 1900 punktów, a rajd wzrostów polskich cen akcji trwa. Od samego początku widzimy tutaj presję na to, żeby kupować polskie akcje. No i oczywiście dzisiaj kończymy tydzień na polskich aktywach i jeżeli dane makroekonomiczne z rynku pracy pozwolą, no to będziemy świadkami kontynuacji tej tendencji na początku następnego tygodnia w oczekiwaniu na dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, które także będą nam mogły odpowiedzieć na pytanie, czy popyt na ryzyko odrodzi się w skali globalnej, przede wszystkim na Wall Street. Teraz obserwujemy, jak już powiedziałem w porannym komentarzu, że giełdy, rynki, emerging markets, między innymi polska giełda, zachowują się lepiej niż indeksy giełdowe w Europie, rynków rozwiniętych, a rynki w Europie zachowują się lepiej niż Wall Street. To jest właśnie konsekwencja ruchu na euro-dolarze. Jeszcze dzisiaj mieliśmy także dane o inflacji z niektórych krajów Unii Europejskiej, strefy euro. Najciekawsze były te o inflacji producenckiej dla strefy euro. Była ona niższa niż zakładały prognozy, a inflacja harmoniczna dla Włoch w grudniu była taka jak prognozy, więc tutaj mamy także lekki optymizm wiejący z tych danych o inflacji producenckiej.
Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, jeżeli jesteśmy przy polskich aktywach, w ogóle rynkach emerging markets, to jak bardzo teraz pchane są w górę indeksy giełdowe w Chinach. Widać, że początek roku jest bardzo sprzyjający rynkom emerging markets. Obserwujemy to na własnej skórze tutaj w Polsce. Jeżeli amerykański dolar się osłabia, to w takiej sytuacji płynie kapitał wszędzie, szuka tej stopy zwrotu na całym świecie. Rynek na przykład australijski jest interesujący. Tutaj Bloomberg znalazł zależność między spreadem, między obligacjami 10-letnimi australijskimi a amerykańskimi. Jeżeli ten spread rośnie, zwiększa się atrakcyjność australijskiej waluty, to występuje także presja na indeksy giełdowe w Chinach. I to tylko także dodatkowo pokazuje, że spadająca atrakcyjność amerykańskiego dolara wyceniana przez obligacje wpływa na atrakcyjność wszystkich innych inwestycji poza Stanami Zjednoczonymi i ten wykres jednoznacznie to pokazuje. Na następnym wykresie widzimy, jak spada ilość obligacji, które mają ujemną rentowność. Tych obligacji już praktycznie bardzo blisko poziomu 0. Widzimy na następnym wykresie, jak rośnie zmienność na niemieckich obligacjach i oczywiście to, co powoduje teraz tak gwałtowne spadki inflacji, to jest zachowanie ceny gazu, a zachowanie ceny gazu, jak widzimy na przestrzeni od sierpnia jest bardzo dynamiczne, potwierdzając tylko, że inflacja obecnie ma charakter podażowy, jest zewnętrzna i importowana. I to właśnie spadające ceny węglowodorów powodują teraz tak gwałtowne spadki inflacji, że mówimy teraz o procesie dezinflacyjnym. Na następnym wykresie widzimy, jak bardzo spada ilość otwartych pozycji na rynku miedzi, tak jakby rynek nie wiedział, nie obstawiał żadnego kierunku, był zdezorientowany. Ani longi, ani shorty nie rosną. Ilość otwartych pozycji jest bardzo niewielka. No i wkrótce rynek będzie musiał wybrać, jest po prostu na rozstajach, a zmienność na rynku ropy naftowej, jak widzimy w ujęciu rocznym, jest bardzo, ale to bardzo duża i też inwestorzy, zwłaszcza ci day traderzy się cieszą, ponieważ mogą korzystać z bardzo dużej zmienności. I teraz chciałbym jeszcze wrócić do tej zależności, która mówiła o tym, że giełdy emerging markets zachowują się najlepiej, później rynki rozwinięte, takie jak na przykład europejskie, i zachowują się one lepiej niż giełdy papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. No i teraz od 1 października tutaj Bloomberg zestawia nam zachowanie indeksu Eurostoxx 600 z indeksem Standard & Poor's i widzimy, że ta różnica w stopie zwrotu sięga już 15% od 1 października, a to tylko nam pokazuje, jaka jest teraz bardzo wyraźna zależność ruchu na amerykańskim dolarze na indeksie ku osłabieniu albo umocnieniu względem tego, gdzie inwestorzy na całym świecie lokują i szukają stopy zwrotu, a w tym wypadku wygląda na to, że tym źródłem zysków ma być wszystko to, co jest poza Stanami Zjednoczonymi. Przejdźmy teraz do innych indeksów giełdowych na całym świecie. Standard & Poor's na razie zachowuje się bardzo stabilnie, DAX bardzo podobnie i Bitcoin także zachowuje się tak, jakby miał powiedzieć schemat z ostatnich dni, czyli bardzo małej zmienności na poziomach, które obserwowaliśmy we wcześniejszych okresach notowań. A to wszystko, bo nagrywam ten materiał 5 minut po danych ADP, a to wszystko właśnie podczas dyskontowania tych danych makroekonomicznych z sektora prywatnego. Okazało się, że dane były zdecydowanie lepsze niż prognozy. Tylko jedna prognoza była bardziej optymistyczna. Widzimy na poziomie 235 tysięcy jakaś duża rozbieżność między prognozami. Wykres także sygnalizuje, że raczej trudno mówić tutaj o jakimś wielkim spowolnieniu gospodarczym, więc dane pozytywnie zaskakują. Teoretycznie dane, które są lepsze od prognoz, powinny być negatywne dla ryzyka. Powinny indeksy giełdowe spadać, Bitcoin powinien spadać, indeksy surowcowe także powinny spadać. Powinna być to negatywna informacja dla rynków takich jak Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. No i czy tak się stanie, zobaczymy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ dane lepsze od prognoz sygnalizują, że Fed będzie bardziej agresywny w swoim postępowaniu i będzie chciał dalej podwyższać stopy procentowe. Jak widzimy, amerykańskie rentowności obligacji kilka minut po danych praktycznie nie reagują, ale mamy przesunięcie na wycenie przyszłej stopy procentowej. Implikowana stopa procentowa sięga poziomu 5%, czyli mamy przesunięcie około 5-6 punktów bazowych w górę. I te dane mają znaczenie dla amerykańskiego dolara, który wracając poniżej poziomu 1,06 być może będzie testował ostatnie minima, które tworzą punkt odniesienia i wsparcie. Dlatego też przed nami bardzo fascynująca sesja
Teoretycznie moim zdaniem powinno być właśnie tak, że te dane lepsze powinny być negatywnie odebrane przez rynki finansowe, zwłaszcza rynki ryzyka, ale jak wiemy, jutro mamy kompletne dane z rynku pracy i w tym wypadku rynek może jednak wybrać oczekiwanie co do tego, co jutro się wydarzy po godzinie 14:30. Ja osobiście skłaniam się ku temu, że po pierwszej jakiejś negatywnej reakcji rynek uspokoi się i będzie spokojnie czekał na to, co się jutro wydarzy, a dane oczywiście podwyższają oczekiwania co do tego, jakie będą jutro odczyty tych wskaźników non-farm payrolls. Być może będzie to wtedy sygnał ku temu, żeby faktycznie oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej trwale usadowiły się nad poziomem 5%. Rynek na chwilę obecną trawi i dyskontuje to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych będzie na poziomie 5%. No i zobaczymy, czy rynek ryzyka wystraszy się właśnie tych poziomów rentowności obligacji, które mogą się pojawić na niektórych częściach krzywej dochodowości, czy też w ogóle stopy, która jest ustanawiana przez Fed. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby zaznajamiać się z materiałami edukacyjnymi. Cały czas na tapecie są prognozy co do tego, co się ma wydarzyć w 2023 roku. W tym wypadku szczególnie poświęcony jest ten temat rynkowi akcyjnemu. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tym materiałem. On jest na dole w opisie i w komentarzu. Zachęcam do tego, żeby po prostu poszerzyć swoją znajomość tematu i oczywiście zobaczyć, jakie jest nastawienie rynku, w którą stronę uczestnicy, ci profesjonalni nastawiają się, co się ma wydarzyć według nich. Zachęcam do tego, żeby te materiały edukacyjne przyswoić sobie, żeby się z nimi zaznajomić. Przypominam, na dole link w opisie i także link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro rano, zobaczymy, co się wydarzy na polskich aktywach, ponieważ ten dzisiejszy dzień, te publikacje o inflacji naprawdę mają potencjał ku temu, żeby zmienić pole gry, na których się teraz znajdujemy. Pozdrawiam.